Koncept mega ewolucji wprowadzony w generacji 6 był strzałem w dziesiątkę. Fani do dzisiaj twierdzą, że to najlepsza mechanika, jaka została wprowadzona od czasu podziału ataków na fizyczne i specjalne. Pozwoliło to wzmocnić kilka słabych Pokemonów i zmienić je w zabójcze bestie, czego najlepszym przykładem jest zdecydowanie Beedrill. Ale co jeśli wam powiem, że istnieją stworki, które pomimo posiadania megaform zostawiają je w cieniu. Najczęściej dzieje się to ze względu na to, że trzymają przedmioty, które być może lepiej z nimi współgrają niż mega kamienie. Dzisiaj przedstawię wam 10 takich Pokemonów, ale zanim przejdziemy do sedna, zachęcam do zostawienia suba, bo część z was tego jeszcze nie zrobiła, a naprawdę warto. Numer 1. Garchomp. Mało kto używa megaformy tego Pokemona, co jest dosyć dziwne, bo ma 170 ataku, nie jest Uberem i ma dostęp do takich ruchów jak Crunch, Earthquake, Stone Edge, Liquidation, Poison Jab, Outrage, więc śmiało można go uznać za naprawdę interesującego członka naszej drużyny. Mimo to ludzie raczej preferują korzystanie z jego podstawowej formy, która jest fantastycznym leadem z Rocky Helmetem, z Rough Skinem i ze Stealth Rockami. Poza tym przed mega ewolucją Garchomp ma 102 bazowej szybkości, co oznacza, że może wyprzedzić takie zagrożenia jak Salamence, Jynx, Mega Gardevoir, Flygon, Hydreigon, Kyurem, a których nie byłby w stanie wyprzedzić po mega ewolucji. Myślę, że jego sytuacja drastycznie by się zmieniła, gdyby otrzymał dostęp do ruchu, którego zdecydowanie mu brakuje, czyli Dragon Dance'a, a którego jednocześnie uczy się ktoś inny, kto nawet nie jest typu smoczego. Mowa oczywiście o numerze 2, czyli Tyranitarze. Chyba nikogo nie dziwi jego obecność na tej liście. Potężne 160 ataku to więcej niż ma Regigigas czy Slaking, a jednocześnie ten Pokémon nie ma żadnej nerfiącej go abilitki. Dodatkowo wywołana przez niego burza piaskowa daje plus 50% do specjalnej defensywy, no i zadaje obrażenia w większości przeciwników co turę. Ale to nie znaczy, że to jest nieosiągalne bez mega ewolucji. Podstawowa jego forma również ma Sandstream. Dodatkowo da się to zestakować z Assault Vestem, co daje nam spec-def maksymalny 738, czyli przebija tutaj nawet naturalne możliwości Shackla. Często widuje też sety z Choppleberry albo Weakness Policy, a jeśli chodzi o moveset, to mamy tutaj szeroki wachlarz możliwości. Proszę bardzo. Stealth Rock, Curse, Avalanche, Crunch, Thunder Punch, Super Power, Stone Edge, Earthquake. Rock Dark to unikalna kombinacja typów, która niestety ma sporo słabości, w tym jedną poczwórną. Istnieje jednak możliwość połączenia typu Dark z innym typem, który gwarantuje nam jedną jedyną słabość. Mam na myśli tutaj ducha, a konkretnie numer 3. Sableye. Typy dające aż 3 immunitety, imponujące statystyki defensywne oraz abilitka, która chroni przed statusami. To wszystko brzmi jak idealna tarcza do gnojenia przeciwników. Jak najbardziej się tu oczywiście zgadzam, bo Mega Sableye to potężna bestia. Niemniej jednak dużo osób decyduje się pozostawić tego Pokemona w podstawowej formie. Nadrabia on swoje statystyki dostępem do abilitki Prankster, która daje priorytet do każdego statusu. Świetnie to współgra z jego movesetem, gdzie znajdziemy Encore, Recover, Taunt, Reflect, Light Screen. A jeżeli chodzi o jego ofensywne możliwości, to prawie zawsze można znaleźć set z Nightshade'em albo Foul Playem, który jest tym mocniejszy, im mocniejszy jest przeciwnik. Ewentualnie, gdy jesteś zagrożony na przykład Toxikiem, to dopiero wtedy klikasz mega ewolucję i śmiejesz się przeciwnikowi w twarz. Niestety przed Toxikiem nie może się tak łatwo zabezpieczyć numer 4. Slowbro. Może on za to uchronić się przed krytami dzięki swojej abilitce, a biorąc pod uwagę jego statystyki, mogę śmiało powiedzieć, że nie ma lepszego defensywnego tanka typu wodnego. Mimo kolosalnej obrony o wartości 180 oraz fenomenalnego move poolu, gdzie znajdziemy Flamethrower, Ice Beam, Scald, Shadow Ball, Psychic, Nasty Plot czy Slack Off, to jednak zwykły Slowbro ma jedną gigantyczną przewagę nad swoją megaformą. Mowa oczywiście o abilitce Regenerator, która w połączeniu z Future Sightem oraz teleportem daje nam fenomenalny przykład Pokemona, który wchodzi, atakuje, wypierdziela, leczy się jednocześnie, a chwilę potem ten jego atak dochodzi do przeciwnika. I nie mówimy tutaj o byle jakim leczeniu, to jest 1/3 HP. Slowbro nie jest jednak jedynym psychicznym Pokemonem z generacji pierwszej na tej liście. Nie jest nim również Mewtwo. Numer 5 to Alakazam. Możecie się w sumie zastanawiać, dlaczego wrzucam tutaj Ubera, który ma 175 spec ataku, z dodatkowym potencjalnym boostem w postaci Nasty Plota. No cóż, przy jego defensywie o wartości 65, w większości przypadków jeden Sucker Punch i go nie ma. Przy okazji, wiecie jakie Pokemony mają więcej defa? Ambipom, Greninja, Sewaddle, Swirlix, Pachirisu.
Abilitka Trace jest u niego bardzo sytuacyjna i można robić sobie za pomocą jej naprawdę solidne jaja z przeciwników, ale myślę, że warto jednak przyjrzeć się możliwościom zwykłego Alakazama. Mowa tu oczywiście o abilitce Magic Guard, która chroni nas przed każdym Toxikiem, każdym Leech Seedem, Stealth Rockiem, Life Orbem i dodatkowo można mu jeszcze dać Focus Sash, żeby przetrwał cokolwiek, wysetapował się na Stiplotem i miał solidne 810 spec ataku. Jego moveset uznałbym za niezbyt zasobny, ale jednocześnie wystarczający. Znajdziemy tam Psychic, Shadow Ball, Energy Ball, Dazzling Gleam. I dodam też, że reakcje przeciwników, którzy dostają od niego wpysk counterem, są naprawdę satysfakcjonujące. A skoro poruszamy już kwestię Alakazama, to nie może tu zabraknąć jego Nemesis. Numer 6 to Gengar. Jestem w stanie powiedzieć, że mamy tutaj bliźniaczo podobną sytuację. Ten Pokémon ma jeszcze więcej spec ataku, bo aż 170. A także zbanowaną w prawie każdym tierze abilitkę Shadow Tag, której według mnie dużo lepiej używa Wobbuffet. Pamiętam jeszcze złote lata, gdy Gengar miał dostęp do Levitate'a i był naprawdę wartościowym Pokémonem. I możemy tutaj zrobić dokładnie to samo co u poprzednika, czyli wlepić mu Focus Sash, dać Nasty Plot i rozgramiać wszystkich za pomocą Sludge Wave'a, Shadow Balla i Thunderbolta. Ewentualnie można porobić sobie jaja za pomocą Reflect Type'u, a w krytycznej sytuacji użyć Destiny Bond czy Explosion, który i tak zada więcej obrażeń niż gdyby użył go Electrode albo Regice. Poza tym zapamiętaj sobie jedno. Nigdy nie wiesz, kiedy Curse Buddy uratuje ci dupę. Wiem co mówię. Tak jak mówiłem, na rzecz tej abilitki Gengar utracił dostęp do Levitate'a, ale mamy na naszej liście Pokemona, który niezależnie czy jest mega czy nie, ma Levitate. Powitajcie numer 7, Latiosa. Pomimo, że ten Pokémon oraz jego bliźniaczka Latias są bardzo do siebie podobne, a ich megaformy działają praktycznie identycznie, czyli boost statystyk, pozostawienie tej samej abilitki i zrobienie ich na fioletowo, żeby się nie dało odróżnić, to przyznaję, że samiec zyskuje podczas mega ewolucji dużo mniej od samicy. Niestety nie uczy się on na Stiplota, więc dużo osób decyduje się robić go pod Choice Scarf albo Choice Specs czy Life Orba dla dodatkowych obrażeń. Solidne 110 szybkości, które nie zmienia się podczas mega ewolucji, pozwala mu wyprzedzić takie zagrożenia jak Walking Wake, Galvantula, Alola Ninetales czy Blacephalon. Swego czasu lubiłem zaskakiwać przeciwników fizycznym setem pod Dragon Dance, Endure, Weakness Policy, który w chwilę robi ze zwykłego Latiosa potężne zagrożenie. Jeśli chodzi o specjalne ataki, niczego mu nie brakuje do bycia naprawdę dobrym Pokemonem. Znajdziemy tu choćby Draco Meteor, Mystical Fire, Psychic, Ice Beam, Thunderbolt, Energy Ball. A żeby było jeszcze zabawniej, to powiem wam, że oczywiście istnieje więcej Pokémonów, które podczas mega ewolucji nadal mają tę samą abilitkę. Jednym z nich jest numer 8. Blaziken. Mimo potężnego ataku o wartości 160 wcale nie wygląda aż tak imponująco na tle Mega Sceptile'a i Mega Swamperta, które według mnie mają o wiele większy potencjał. Blaziken świetnie sobie radzi w jego podstawowej formie. Dostęp do Source Dance'a i Speed Boosta to właściwie wszystko, czego on potrzebuje, a dodatkowo nadal mamy wolny slot na item, na przykład Focus Sash, Life Orb, czy jak już mówiłem parę razy, Weakness Policy. Zgadza się? Jest to jeden z moich ulubionych itemów. Aż tak widać? Dostęp do ruchów Enduro oraz Reversal dodatkowo sprawiają, że może się naprawdę dużo dziać na boisku. Może nie pamiętacie, ale swego czasu należał do Uberów, więc gdy spadł do OU, cieszyłem się jak dziecko, że mogę wreszcie gnoić moich przeciwników. Kolejną jego zaletą jest oczywiście fantastyczny moveset, gdzie znajdziemy m.in. Acrobatics, Close Combat, Flare Blitz, Power Up Punch czy U-Turn. Zresztą kto powiedział, że Blaziken musi być fizyczny? Wśród jego specjalnych ruchów znajdziemy Overheat, Solar Beam, Scorching Sense czy Aura Sphere. A mając bazowe 110 spec ataku przebijamy chociażby Charizarda, Helioliska, Pyroura. Typhlosion'a również, ale niestety Blaziken nie uczy się Eruption, więc tutaj przegrywa. A mega ewolucję można by było tak łatwo naprawić. Wystarczyłoby dać mu na przykład Tough Claws. Działałoby to podobnie jak w przypadku numeru 9 Sharpedo. Mam na myśli sposób używania tego Pokemona. Wygląda to zazwyczaj następująco. Klikasz Protect, dostajesz Speed Boost, zmieniasz się w megaformę i próbujesz coś ugrać. Strong Joe niestety nie boostuje żadnego wodnego ataku Sharpedo, więc uważam to za trochę zmarnowany potencjał. Zwłaszcza, że podczas mega ewolucji jego atak rośnie jedynie o 20, a szybkość o 10. To ja już jednak wolę zostać przy zwykłym wariancie i wzmocnić się jakimś itemem. Oczywiście nie mówię tutaj już o Weakness Policy, bo nawet set z Choice Bandem dawałby radę z takimi ruchami jak Close Combat, Crunch, Flip Turn,
Poison Jab, Psychic Fangs czy Liquidation. Istnieją inne Pokémony Water Dark, które mają większy potencjał. Jednym z nich jest nasz numer 10, Gyarados. Czy jest on dobrą mega ewolucją? Tak, zdecydowanie. Jedną z najlepszych. Jego statystyki są odpowiednio wzmocnione. Fizycznym atakiem przebija takie mega Pokémony jak Scizor, Metagross, Salamence czy Lucario, dodatkowo mając świetną abilitkę Mold Breaker. Zatem dlaczego pojawił się na tej liście? Uważam, że nie byłby aż tak epicki, gdyby nie to, że jego podstawowa forma zazwyczaj po prostu przygotowuje tak jakby sytuację do sweepu tym Pokémonem. Bardzo cenię sobie to, że ona rezystuje dwa najbardziej ofensywne typy, czyli Fighting oraz Ground. No, Ground kontruje trochę bardziej, wiecie o co mi chodzi. A dodatkowo osłabia fizyczne Pokémony za pomocą Intimidata. Z kolei druga opcja to Moxie, która oczywiście może stanowić dodatkowy boost do na przykład Dragon Dance'a. Oprócz tego mamy imponujący zasób ruchów takich jak Iron Head, Waterfall, Power Whip, a także czego dowiedziałem się w momencie pisania scenariusza? Zapcanon. Nie ma lepszego fizycznego Pokémona Water Flying niż Gyarados, ale cholernie boli mnie to, jakich on flying ruchów się uczy. Niektórzy używają Power Herb Bounce'a, inni Terra Flying, Terra Blastu, ale ja jestem człowiekiem kultury, który ma niesamowitą sztuczkę, niestety jednorazową, ale nadal, Natural Gift, który w połączeniu z Lansat Berry ma wartość 100, no i jest latającym fizycznym atakiem. Niestety dotyczy to tylko National Dexa, bo w tej chwili nie mamy dostępu do tego ataku w najnowszej generacji. Za to wy macie dostęp do sekcji komentarzy, gdzie możecie napisać parę słów. Dziękuję wspierającym i subskrybującym z Twitcha za sponsorowanie tego filmu i do zobaczenia w następnym materiale. Bye bye!